Cześć, tu do Surfbiegu. Dzisiaj zapraszam Cię na recenzję słuchawek OpenFit z Shoxów, czyli nowość, która jest bez pałąka. Mamy dwie osobne słuchawki. Jedną mamy w jednym uchu, drugą w drugim. Tu nam nic nie przeszkadza. No to pora je przetestować. Więc zapraszam Cię na recenzję tego sprzętu. Na pewno spacerowo, jak dzisiaj, ale będzie też bieganie, rower. Ale słuchawki te zostały pomyślane również o tym, żeby były takie do wszystkiego, czyli także na przykład biurowe. Czy działają na Teamsie? Przekonacie się za chwilę, zapraszam. To, co jest fajne, to to, że faktycznie nie ma tego pałąka. On w niektórych sytuacjach przeszkadzał. Tutaj go nie ma, więc nie przeszkadza. Są wygodne, dobrze leżą w uchu. Shock testy mają też zaliczone. W odróżnieniu od pozostałych Shoxów ma przewodnictwo powietrzne. Wcześniej było kostne, ta słuchawka leżała tu. Teraz zachodzi bardziej za ucho, co sprawia, że jest wrażenie, jakbyśmy mieli zawieszone głośniki między uszami. Jest to dość ciekawe wrażenie. Jak widać, z okularami całkowicie nie przeszkadza, ale najwięcej pytań w poprzedniej recenzji miałem na temat tego, co się dzieje, jak się robi zimno, wietrznie i trzeba założyć jakąś opaskę albo czapkę. Wprawdzie pokazałem, że da się. Jest to trochę mniej wygodne. A jak w tym przypadku? Przekonajcie się sami. Można powiedzieć, że z czapką, czy tam z opaską w moim wydaniu teraz, sprawdzają się równie dobrze, bo całkowicie w niczym to nie przeszkadza. Możemy sobie zakładać cokolwiek chcemy na głowę, a tu jest nadal wygodnie. Ok, to na tyle stąd. Przenosimy się w inny teren. A teraz witam Was z biura. Jeżeli chodzi o OpenFit w pracy, to muszę powiedzieć tak. Korzystam z nich na co dzień. Mam je podpięte do komputera, czyli rozmawiam na Teamsach. Dość często po kilka godzin dziennie. Bateria starcza mi w zasadzie na cały dzień mojej pracy. W krótkich przerwach między spotkaniami wrzucam je do etui ładującego, a następnie same się podładowują i są gotowe na to, aby dalej z nich korzystać. Dzięki temu, że ważą dość niewiele, momentami można zapomnieć, że ma się je na uszach. Jest to chyba taki najwygodniejszy egzemplarz Shoxów. Ja pracuję w różnych warunkach. Od home office, przez pracę w mniejszych gabinetach, salkach, aż do open space'ów. I to, co jest ważne, dzięki tej otwartej konstrukcji, jeżeli jestem na open space i prowadzę jakąś rozmowę, na przykład na Teamsie, a ktoś coś do mnie mówi, no to ja to słyszę. To jest taka zaleta, dzięki której zostaję w kontakcie z otoczeniem, jakby się coś działo. Jeżeli ktoś ma jakieś pytanie, nie zawsze ta rozmowa na Teamsie jest tak bardzo angażująca, że się muszę w 100% poświęcić. Mogę jednocześnie i słyszeć jedną rzecz i na przykład kolegę z biurka obok. Na początku chciałem powiedzieć, że to jest minus, że można je sparować tylko i wyłącznie z komputerem albo tylko i wyłącznie z telefonem. Na przykład OpenRun Pro miał tą funkcjonalność, że w aplikacji można było sparować się jednocześnie z dwoma urządzeniami, a w pamięci mieć jeszcze kilka i poprzez aplikację przerzucać sobie z jednej rzeczy na drugą. Tutaj w momencie, jak dostałem na testy te słuchawki, to takiej funkcjonalności nie było. W dniu dzisiejszym jednak zrobiłem update software'u i owa funkcjonalność się pojawiła, tak więc mogę już w pełni korzystać. Czyli mam podłączony telefon, czyli jeżeli ktoś do mnie zadzwoni, mogę rozmawiać przez telefon, korzystając z tych jednych słuchawek i jednocześnie mam je sparowane z moim komputerem, czyli jak prowadzę rozmowę, to jestem sfokusowany tutaj, bez konieczności parowania w różnych miejscach do różnych sprzętów. Jeżeli chodzi o OpenRun Pro, jak pracowałem na Teamsie, w momencie, gdy byłem wyciszony, wtedy było słychać, jakby telefon do mnie dzwonił właśnie z tego Teamsa. Problem udało się rozwiązać, gdy kupiłem Loopa. To jest takie małe urządzonko, antena bluetoothowa, którą podpinamy do komputera i następnie możemy sparować z nim słuchawki. Sparowanie tych słuchawek z Loopem jest bez żadnych problemów, bo można to zrobić łapiąc dwoma palcami każdą ze słuchawek, gdy są w etui. Tak samo naciskając guzik na Loopie, raz, dwa się odnajdują urządzenia. Podsumowując, biorąc pod uwagę to, że można je parować z kilkoma rzeczami na raz, że są wygodne, można zapomnieć czasami, że ma się je na uszach. Dodatkowo bateria starcza mi na cały dzień pracy. No i dość dobrze słychać na tych wszystkich połączeniach. Muszę stwierdzić, że zaliczają test biurowy. To zmieniam otoczenie.
Hej, witam Was teraz z roweru. Jak widzicie, Shoxy leżą idealnie, wpasowują się między ucho, kask a okulary. Wszystko działa perfekcyjnie, nie luzują się, nie spadają, trzymają się na miejscu, dzięki czemu w trakcie jazdy mogę sobie słuchać audiobooków albo muzyki, to już w zależności na co mam w danym momencie ochotę. Słychać bardzo dobrze. No i ta ważna, istotna kwestia. Słyszę wszystkie mijające mnie samochody i mogę reagować na to tak, żeby czuć się bezpiecznie, bo przede wszystkim o to głównie chodzi w takich konstrukcjach jak Shox. Czy to tej kostnej, czy właśnie tej obecnej. I można powiedzieć, że test rowerowy również zaliczony na 5. Ok, no to pora zmienić środowisko. Cześć, teraz witam Was z wnętrza samochodu. Może się zdziwicie, że w dzisiejszych czasach w samochodzie ktoś korzysta ze słuchawek, aniżeli z zestawu głośno mówiącego, który w tym samochodzie akurat jest wbudowany. Aczkolwiek bardzo często zdarza mi się korzystać właśnie ze słuchawek w kilku sytuacjach. Na przykład jak wychodzę z pracy, jeszcze prowadzę rozmowę, wchodzę do auta, jadę gdzieś dalej, no to wtedy unikam tego problemu, że mi się przeskakuje telefon na zestaw głośno mówiący, tylko cały czas jestem na słuchawkach. To jest wygodne i dla mnie, i dla mojego rozmówcy. Z drugiej strony, jeżeli słucham sobie audiobooka, jadę do sklepu, potem wsiadam znowu do auta, jadę do kolejnego sklepu, no i tak jeszcze parę razy. Przeskakiwanie między słuchawkami, zestawem i tak dalej jest to niewygodne po prostu. Tak więc tak, jest na tyle fajny poziom głośności, że mi to całkowicie nie przeszkadza w samochodzie. Mogę słuchać, mogę skupić się na tym, co ten audiobook chce mi przekazać. Z drugiej strony, jeżeli ktoś do mnie zadzwoni, również sobie bez problemu odbieram na tych słuchawkach i poziom głosu, poziom tej całej rozmowy jest na bardzo fajnym poziomie. Tak naprawdę nie słyszałem żadnych uwag na to, żebym był źle słyszalny przez mojego rozmówcę. A czasami się zdarza nawet, że jestem lepiej słyszalny aniżeli poprzez standardowy zestaw głośno mówiący. Może się powtórzę, ale tak, zachowujemy kontakt z otoczeniem, co sprawia, że korzystanie właśnie ze słuchawek w samochodzie jest bezpieczne. Podsumowując tak, w telegraficznym skrócie zdał test samochodowy. OpenFit na bieganiu sprawdza się równie dobrze jak na rowerze. Trzymają się bardzo fajnie słuchawki uszu, nie wypadają nawet przy mocniejszych biegach. Na tyle, na ile można nimi sterować, jest to dość wygodne, bo 2 kliknięcia mam włączenie bądź wyłączenie. Mogę to zmienić na inne ruchy. Przygłaśnianie przyciśnięciem palca, więc w miarę się to sprawdza. Brakuje mi jednej rzeczy, żeby dodać dodatkowy ruch poza pauzą, odpaleniem, głaśnianie, przyciszanie. To jeszcze przydałoby się przerzucanie piosenek. Jak wybiorę przerzucanie piosenek, to wtedy muszę zrezygnować z którejś z poprzednich 2 opcji. Czasami jak za cicho słyszę muzykę, a jedzie pociąg jak teraz, to trochę zagłusza muzykę, ale to mamy do wyboru. Albo słuchamy trochę głośniej i trochę później docierają do nas te dźwięki otoczenia, albo tak jak ja wolę osobiście, słucham ciszej muzyki, no i godzę się z tym, że czasami coś mi zakłóci po prostu ten odbiór. Jak dla mnie na bieganiu się sprawdzają, szczególnie na takie easy runy, ewentualnie z drobnymi akcentami, tak żeby jakoś bardzo mocno się nie spocić. W krótkich słowach zdały test biegowy. Sprawdziliśmy Shoxy już w różnych warunkach, czy to na bieganiu, rowerowo, czy w biurze. Teraz tak już bardziej ogólnie moje osobiste wrażenia z korzystania z tego produktu. Na początek tak, dostajemy fajne pudełko, w którym są słuchawki, kabel do ładowania i etui ładujące. Shox od samego początku kładzie duży nacisk na to, by etui było czymś fajnym w transporcie. Im model wyżej, tym to etui było lepsze. W tym przypadku jest to tym bardziej ważne ze względu na to, że już nie ma pałąka, musimy więc trzymać słuchawki gdzieś razem. W tym etui jest idealne miejsce właśnie na te słuchawki. Jak je tu wsadzimy na 5 minut, to starcza na godzinę pracy. Same słuchawki mogą działać około 7-8 godzin, a w przypadku korzystania z tego etui około 21 do 27 godzin nawet. Jakość dźwięku jest bardzo fajna. Jest jakby kolejny krok wyżej, poziom wyżej od tego, co było w Open Run Pro, a już w tamtym dla mnie dźwięk był naprawdę na bardzo fajnym poziomie. Tutaj też możemy sobie wybierać w aplikacji, jaki chcemy equalizer, czy chcemy bardziej wokalny, czy więcej basu, czy dostosować sobie indywidualnie do naszych potrzeb. To, co jest zaletą tych słuchawek, jednocześnie może być ich wadą w niektórych sytuacjach. Mianowicie to, że jesteśmy otwarci na otoczenie, jest super.
jeżeli potrzebujemy tego kontaktu z otoczeniem. Czasami jednak, szczególnie jeżeli pracuję na open space'ie, co chwilę ktoś gdzieś mi tutaj rozmawia, to mi przeszkadza, a ja akurat mam jakąś pracę do wykonania, nad którą muszę się skupić, to wolałbym mieć możliwość odcięcia się całkowicie od otoczenia. Poprzednie Shoxy to mi dawały ze względu na to, że mogłem sobie wsadzić zatyczki do uszu. Co więcej, do większości Shoxów te zatyczki były dostarczane w komplecie. Tutaj nie mam gdzie tej zatyczki wsadzić, przez co nie odcinam się od tego otoczenia. Czyli jak mam jakąś tą pracę do wykonania, jednak muszę się przyzwyczaić do tego, że te dźwięki z otoczenia cały czas do mnie docierają. Ale to jest tylko i wyłącznie w pracy biurowej, czy też w domu, jak pracuję na home office, dzieci zaczynają mi w drugim pokoju rozmawiać, trochę głośniej, to wtedy również nie mogę się odciąć od tego świata. W pozostałych przypadkach ta funkcjonalność ze słyszeniem otoczenia jest jednak dużo większym plusem, aniżeli ten mały biurowy minus. Kolejna duża zaleta tych słuchawek jest to, że wspierane są sztuczną inteligencją, jeżeli chodzi o redukowanie hałasu. Czyli jeżeli rozmawiam, czy to przez telefon, czy na Teamsie, to wtedy jak najbardziej jest wyciszone tło otoczenia. Głównie zbiera mój głos z obu mikrofonów, z jednej i z drugiej słuchawki. I tym oto sposobem przechodzimy też do jakości rozmów. Jakość rozmów jest tutaj bardzo fajna, przez to, że dobrze słychać dźwięk. Odbiorca również mnie dobrze słyszy, właśnie z uwagi na to, że otoczenie jest tłumione przez tą sztuczną inteligencję, która znajduje się w tym naszym urządzonku. To, co zauważyłem też to, że bardzo szybko się łączą. Jak tylko wyciągam je z pudełka, od razu praktycznie pyk i są połączone z moimi urządzeniami. Jednym niewielkim minusem, jak dla mnie, jest wodoszczelność IP54. W teorii pod zatrzyma, ale jeżeli miałbym iść gdzieś na bieganie, czy to jakieś mocne interwały, albo na trenażerze, albo w mocną deszczową pogodę, obawiam się, że ich bym nie zabrał. Tylko pytanie, najważniejsze dla nas. Czy te słuchawki mają nam służyć właśnie do sportów, czy raczej do takiego codziennego użytkowania? Czyli na przykład siedzę w pracy, z nich korzystam, po pracy słucham sobie muzyki, ewentualnie audiobooka, rozmawiam przez niego, sporadycznie wsiądę sobie na rower, pójdę pobiegać, jakieś takie fajne treningi, ale nie na jakieś maksa wyczynowe. Jeżeli właśnie po to je potrzebujemy, to wtedy to jest super rozwiązanie. Tak się zastanawiałem, jeżeli miałbym wybrać słuchawki jedyne do wszystkiego, to wtedy poszedłbym właśnie w nie, ze względu na to, że one są bardzo uniwersalne. Są lekkie, są bardzo wygodne. Można dostosować rodzaj wydobywającego się dźwięku w aplikacji. Można je parować z wieloma urządzeniami. Bez problemu sprawdzą się na takich lżejszych treningach biegowych czy rowerowych i spełniają kryteria po prostu właśnie takich słuchawek na co dzień. Takie właśnie do wszystkiego. Jestem z nich bardzo zadowolony. Zakładam, że na chwilę obecną będą one moimi głównymi słuchawkami, z którymi w zasadzie przez większość dnia nie będę się rozstawał. Jeżeli podobała Ci ta recenzja, to proszę Cię, zasubskrybuj mój kanał, polub to. Jeżeli masz jakieś pytania, to je zadaj w komentarzu, z chęcią odpowiem. Jeżeli masz chwilę i zainteresowały Cię w ogóle Shoxy jako takie, to wejdź na mojego YouTube'a, tam znajdziesz recenzję Open Run Pro, a jeżeli wejdziesz na mojego bloga, tam znajdziesz również recenzję Open Run, jak i Open Swim oraz Open Move. Więc zachęcam Cię bardzo do tego. Na wszystkie pytania dotyczące wszystkich słuchawek z chęcią odpowiem. A teraz pozdrawiam, do zobaczenia następnym razem. Pa!